the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy na temat formacji i na tym, jak się w ostatnim czasie te formacje zmieniały, bo nie będę ukrywał, że jak zauważyliście, dużo ostatnio jest zmian takich, gdzie powiedzmy ta meta formacji będzie się przez cały czas jakby tak pojawiać lub też zmieniać. Dużo graczy na to narzeka, no bo w tym momencie wiadomo, wiecie, mamy te formacje, gdzie sobie naprawdę je dobrze rozwijamy, prawda? Stworzymy, a potem nagle wychodzi jakaś formacja, tak jak teraz mamy kleszcze, czyli pincer, wychodzi i ona jest nagle dużo lepsza, wiadomo, niż tutaj formacja związana z podstawowymi atakami, czyli formacja łuk. No i tu jest parę takich zmian, to już nagrywałem wam ostatnio filmik, gdzie popełniłem 2-3 błędy, więc za to jeszcze raz was przepraszam, bo już to przepraszałem w komentarzu, ale ogólnie chodzi mi o to, że coś się zmienia w Rise of Kingdoms, tym bardziej, że w ostatnim feedbacku mieliśmy też informację, że między grudniem 2025 a majem 2026 wejdą 3 nowe formacje. I będą to formacje pod smite damage, będą to formacje pod skill damage i też będzie to formacja pod combo attack damage. I teraz pytanie, już w tym momencie mamy formację, gdzie jest delta, która jest typowo pod combo. Co byśmy zmienili tutaj, żeby coś było lepszego od tej delta albo coś podobnego, gdzie sama delta jest pod combo atak, prawda? Czy w ogóle będziemy przy kawalerii przechodzić na całkowite combo, czyli przechodzić na przykład tak jak ja na przykład teraz mam deltę, prawda, i mam cleana, czyli mam bardziej pod obrażenia, tak jak macie tutaj, tak? Wam lepiej to pokażę, jak tu będzie. Tu mam 5 przepraszam, tu mam, że więcej 5% zadaje więcej od obrażeń umiejętności, lecz też mamy informację, że właśnie tutaj formacja pod względem właśnie obrażeń od umiejętności będzie nowa, tak? Czyli skill damage, więc pytanie jest, co oni tutaj chcą wykombinować, czy oni chcą jakby może zrerokować te formacje, czy wypuszczą 3 nowe, które będą lepsze, bo jeżeli na przykład, nie wiem, teraz dostaliśmy pincer, który jest bardzo dobry pod smite damage i byśmy mieli też wypuścić znowu dostać jakiś pod smite damage dużo lepszy, no to już jest kolejne są słapy, tak? Skill damage tak samo, z cleana byśmy przechodzili na coś innego, nie wiem, co tam w cleanie można jeszcze dać, nie wiem, 8-10 procent więcej, no i też oczywiście te legendarne, tak? No i tak samo tyczy się tylko combo attack. I to jest ciekawe, bo oni tak powiedzieć, między tym, poczekajcie, bo tu już after the replying adding new formation the for the 3 damage types na 18 miesięcy, aha, ok, tak, czyli ogólnie mają w planach 3 typy jakby tak obrażeń na ostatnie 18 miesięcy jakby tak rozplanować. No, sami widzicie, dla mnie to jest dość dziwne, nie? Bo między 2025 a majem 2026 wypuszczanie czegoś takiego, gdzie teraz już wiemy, że mamy dobre formacje i jeszcze mamy mieć coś lepszego, to albo one będą po prostu na tyle lepsze, że to będzie się dobrze skalowało przy combo damage'u, przy smite damage'u. No i teraz powstaje kolejne jeszcze takie jedno pytanko. Co robimy z Mighting Healem, czyli to, co mieli łucznicy? Czyli co robimy z formacją kręgu, czyli Circle? Gdzie tu Mighting Heal miał pomagać, leczenie miało wspomagać damage. Im lepiej się wyleczyliśmy, to mieliśmy mieć większe, no jak to nazwijmy ładnie, pierdolnięcie. Więc pytanie, co będzie w tym momencie? No bo popatrzcie, jeżeli mamy na przykład w tym momencie kawalerzystów, no to kawaleria idzie tak jak ja mam, na przykład ma cleana, czyli idzie w obrażenia, no i mamy deltę, czyli pod combo damage, czyli mamy 2 marsze, które mają 2 różne formacje, no bo to jakby na to nie patrzeć, w tym momencie jest najsensowniejszą opcją w kawalerii. Jeżeli mamy Zedelianga, czyli łuczników, mamy Zedelianga z Hermanem, mamy drugi marsz to jest przeważnie Ashur z YSG, czasem Ashura widziałem z Shadżarą, ja grałem osobiście Ashur z Filipem na koncie, więc tu też jest takie, wiecie, ciekawe, co oni tu wymyślą, no bo tam też jest clean, czy też są obrażenia od umiejętności. Więc pytanie, co z tym Mighting Healem, przepraszam, bo ten Mighting Heal miał być jakby tak, jak wychodził Shadżara i miał to zrobić robotę. Nie powiem, bo Shadżara z YSG robi naprawdę niezłe cyfry. I Ashur Banipal z YSG też jest niezły. Ja bym powiedział nawet, jakbym ustawić w jednej jakby takiej rubryce tego drugiego marszu łuków. Ale oni dalej używają cleana, nie przeszli na formację Circle, bo z tego, co tam jakbyś obliczeń, wiadomo, różnych innych streamerów, youtuberów, wyszło, że Mighting Heal nie odda nawet na tych legendarnych jakiegoś tam
dużego damage'u w porównaniu do Cleana, prawda? Więc dalej łucznicy zostali na Cleanie. Ale czy będą robić zmiany? Kurczę, powiem wam szczerze, nie wiem. Pytanie, jak będzie wyglądała ta kwestia tego skill damage'a. Pierwszy chyba ma być, jeżeli będzie w grudniu, to będzie coś związane ze smite damage'em. Tylko no kurczę, oni teraz smite damage wypuścili, więc jeżeli oni chcą jeszcze jakieś zmiany robić w 2025, no to też jest dziwne, nie? Zresztą tutaj wam pokażę na tym, bo to ostatnio było na feedbackach, więc to jest 10. pytanie. Popatrzcie sobie tutaj. From the 25 a 26 we plan releasing free information focus on smite damage, skill damage and combo attack damage. Więc nie wiem, co oni będą robić. Czy to będą jakieś poprawki do tych 3 formacji, które mamy teraz, czy po prostu totalnie nowe. Mi się zdaje, że tu piszą o nowych formacjach, więc no ciekawie jak to będzie. No oczywiście będziemy musieli mieć dużo kamieni, jakby tak powiedzieć, zmiany, bo jeżeli się okaże, że nowa formacja jest dużo lepsza. Tak jak mamy teraz przykład z ja tu mam akurat to chyba na liu ze względu na ten, tak jak mamy na przykład tutaj ten łuk, to ja praktycznie wszystko to, co z tych zostanie, nawet te słabsze inskrypcje, jak tylko wyjdzie, jak tylko będę miał albo że coś lepszego mi dropnie, no to przemień na Pincera, no bo Pincer będzie przy nowym dowódcy, razem mi się zdaje z liu, czy tam William Wallace z BQ, będzie naprawdę niezłym marszem, plus do tego inskrypcja związana z kleszczami, tak, Pincerem. Więc to jest, wiecie, to jest taka zagadka, która Lili tutaj w ostatnim czasie wypuszcza i dalej nam nie odpowiada, co z formacją Circle. Niektórzy youtuberzy wrzucili nawet informację, że formacja Circle będzie dead, że ona nie będzie grywalna. I mogę powiedzieć szczerze, że w tym momencie ja bym w ogóle nie myślał o niej, nawet chyba, że nowy będzie dowódca łuczników, który będzie miał na 3 targety, bo raczej będzie miał 3 targety AOE i wyjdzie nam taki dowódca i on będzie pod Mighty Hill, to wtedy można myśleć, jak będzie sobie działał ten dowódca plus Shajara, bo to jest, mi się zdaje, że to jest naturalne, że nowy dowódca Openfield łuczników będzie raczej parowany z Shajarą. Nie chce mi się wierzyć, że jakoś to inaczej będzie robione. Chyba, że nie wiem, żywotność marszy będzie lepsza, jak nie wiem, będzie Zliang latał z tym, powiedzmy, nowym dowódcą, a Herman z Shajarą, czy Shajara z Hermanem. Zresztą pamiętajcie, że Shajara z Hermanem w wielu tych, jakby tak powiedzieć, rozpiskach damage'owych robiła naprawdę niezłe cyfry, więc i też długo się trzymali w openie, a Herman mógł tą dotą bardziej rozsiewać, więc tutaj już wiadomo, w zależności od walki, jak to wygląda, nie? No ale i w tym momencie mieć ten kręg, gdzie ona się też leczy i skorzystuje z tego podleczenia, plus zadaje mocny damage. No kurde, nie wiem, naprawdę nie wiem. No w grudniu będziemy mieć tą pierwszą formację, którą zapowiedzieli, że będzie nowa. Teraz mamy tego Pincera. Willi coś tu miesza, coś nas mu się daje, że podpuszcza, no ale automatycznie, jeżeli te nowe formacje wychodzą tak jak Pincer, no to my musimy szykować niebieskie kamyki do zmiany, no bo co mamy zrobić, no musimy szykować te kamyczki, które są tutaj do zmiany, żeby móc po prostu wziąć i wykręcić coś lepszego, nie? No bo tak to działa w tej grze, nie? Jeżeli coś jest w mecie. Ja na przykład wychodziła delta, ja też mówiłem, słuchajcie, trzeba poczekać, bo ta delta będzie najpierw dobra, poczekajmy z kim Artura do ciebie sparować. No i z Filipem on od razu załapał więź. On pierwszą więź załapał jako drugi dowódca z Huo. Więc to też, lub też z Nevskim latał. A tu potem się okazało, oglądamy KVK, Big KVK, a tam Artur z Filipem, Artur z Williamem, jeszcze dostał William Muzeum, to już mówię, wow, to naprawdę jedzie fajną stronę. Do tego wiem, że nowy dowódca kawalerii na pewno będzie pod combo, bo nie chcę mi się wierzyć, że oni nagle teraz by to opuścili. Tak samo no nie odpuścili sobie smite damage. Po prostu poszli w nowego piechociarza, który jest smite damage. No kurczę, naprawdę. Jeden minus tego wszystkiego jest taki, że wypuścili jakąś formację, która może po prostu, wiecie, jak coś niektórzy mówią, zdechnąć, nie? Ja wiem, że wielu graczom nie jest na rękę, że te nowe formacje wchodzą meta i nagle w tym momencie zbierają, a to trzeba słapować, te kamyki są drogie, albo do zdobycia tylko w KVK. W KVK chyba gdzieś koło 10 chyba zdobywa, jeżeli się mylę, poprawcie mnie, bo może nawet więcej. Zależy czy oczywiście jakie kto ma KVK, ale chyba koło 10. A resztę, no niestety odwiedzamy pana VIPa nie, ale odwiedzamy tutaj sklepik i
Witaj przygodo, za 60 zł, jeden kamyk, a jeżeli ci nie pasuje, zapraszam, tu mamy VIP, wchodzimy sobie w ten koszyczek i jeden kamyk 10k. Dzień dobry, więc no 10k jest, ja pamiętam jak robiłem przy Delcie, miałem trochę tych rubinów, mówię nie no, robię to już na tip-top, 40k rubinów wpakowałem w to, żeby ta delta wyglądała tak jak teraz, więc naprawdę potrzebowałem tych 4 dodatkowych i uważam, że to dało mi dużo. Nie będę ukrywał, że nie. Więc jestem bardzo zadowolony pod tym względem. No i co? Tutaj najważniejsze jest to, że mamy już jakiś tam zarys tych formacji. Wiemy, to idzie piechota. Piechota mamy na pewno, że jeden marsz będzie typowo clean, czyli tak, ja tutaj mam Ragnara, tak? Drugi marsz będzie szedł z albo, jeżeli ktoś jeszcze będzie miał, nie będzie chciał zmieniać, no to zostanie albo jeszcze na łuku, albo już po prostu pójdzie w kleszcze, tak? I będzie zmieniał pod kleszcze, pod nowego dowódcę też, nie? Bo wiadomo, te kleszcze dużo lepiej mi się zdaje współgrają z 2 dowódcami Smite niż Smite i powiedzmy Liu to jest taki, wiecie, trochę Smite dowódca, nie? On nie ma talentów, ale to jest taki trochę Smite mój dowódca jak dla mnie. On, no wiecie, pamiętacie, że on na początku bardzo dobrze sobie radził z Aleksandrem, nie? I Liu Aleksander to był bardzo dobry marsz, nie? I też latali, ale latali też tutaj już na tej łuku, nie? Jeżeli chodzi o formację, no kurczę. Ciężko jest teraz tak gdybać, ale jedno jest tak bardziej konkluzja tego wszystkiego się zbiera do jednego, że Mighty Heal Damage po prostu idzie papa i nawet o tym content creatorzy piszą i mówią, kurde Lilith, wypuściliście coś, ludzie nawet tego nie przetestowali, bo stwierdzili, że nie warto, że to za mały heal, żeby iść w tej inskrypcje, żeby one tak oddawały w openie. 2 Shadjara była single target dowódcą. Więc też dużo ludzi stwierdziło, dobra, to zrobiłem, jeżeli bym zrobił tak Shadjarę, ona bije single target mocno, okej, będzie się leczyć, no to może przy dłuższych walkach by ona oddawała właśnie tak jak z Hermanem były raporty, gdzie Shadjara z Hermanem robiła bardzo fajne raporty, ale to były w dużych balach i też jak widziałem w arkach Ozyrysa, gdzie wiecie, są też duże bale, długo walczą i można rozsiać tą dotę Hermana, nie? I tam naprawdę to robiło różnicę, wytrzymałość Shadjary, nie? No i w tym momencie ona ze single 2800 jakby biła plus te dodatkowe z inskrypcji. Może to by jakieś byłby mocne uderzenie, rzeczywiście. Zależy jakby ona się leczyła. No nie, ciężko jest to nam w tym momencie przetestować. No trzeba było odpalić arkę i inskrypcję lub też pójść sobie na jakiś champion na Olimpii i tam zrobić taki jeden marsz i zobaczyć jak długo się trzyma, nie? Jak te inskrypcje też pracują z girem, bo tam możemy to teraz przetestować. Ja jestem troszkę rozżalony, że ten Mighty Heal, czyli ten cyrkl odpada, bo tak to byśmy mieli w tym momencie jeden marsz łuczników, gdzie mamy pod Mighty Heal i jest to kółko, drugie jest oczywiście pod obrażenia. No i każdy z tych, jakby tak powiedzieć, opcji w grze mamy, że mamy po 2 formacje na 6 marszy, tak? Dobrze mówię? Tak, bo byśmy mieli wtedy 3 cleany i 3 różne inne formacje związane z combo damage, smite damage i mighty heal damage. No ale na tą chwilę wychodzi, że ta niestety formacja będzie tak troszeczkę chyba traktowana po macoszemu. Jedyna rzecz, która może tą formację wyciągnąć w górę, to tak jak mu powiedziałem już wcześniej, to będzie nowy dowódca, który naprawdę będzie miał bardzo dobre statystyki Mighty Heal'a, będzie bił na 3 targety i naprawdę to będzie mu oddawało w openie. Jeżeli będzie mu to oddawać w openie, to wiecie, że będziemy mieli gościa, który będzie się długo mógł utrzymać w openie, leczyć i jeszcze za pleców inny dowódca będzie mógł mocniej uderzać. Więc zobaczymy, naprawdę zobaczymy jak to wygląda. Co Lilith wymyśli? Mi się zdaje, że tyle na temat formacji. Wymieniłem najlepsze w sumie formacje, jakie w tym momencie są w grze i jak je parować. Od razu mówię, jak ktoś dodajecie mi pytanie czasem, kurde, Optimus, mamy formację bow, swapować na kleszcze. Ja mówię, spoko, poczekaj, zobaczcie co tam będzie. Czy może jak tam zbierasz jakieś skrzynki, tak jak ja, czy jak ci się otworzą, czy nie dostaniesz jakiejś lepszej inskrypcji. Po co swapować? Jeżeli wiecie, nie jesteście przed jakimiś walkami, nie wchodzicie w KVK i chcecie być full nastakowani, jak ja to mówię, i przygotowani do walk, no to ja bym, wiecie, w ogóle nie myślał o tym, że dobra, teraz zmiany, pomyślmy o tym, jak już będzie też nowy, powiedzmy na przykład dowódca, tak jak teraz już niektórzy przerobili się na Pinsa, raczej na kleszcze
Ja osobiście czekam, bo w maju prawdopodobnie będzie, nie wiem kiedy, którego maja, bo to jest ciężki temat do zgryzienia. Prawdopodobnie gdzieś po naszym PAS 7 albo przed PAS 7, je tak obstawiam i w sumie gdybym miał tak wam teraz tak strzelać w tą datę, od razu mówię, że to jest taka moja data, nie? Pamiętacie, z dowódcami się nie strzeliłem, że będzie wchodził dowódca co jakiś czas, tylko wypuścili 2. Poczekajcie, kiedy to będzie? Jeżeli gdzieś koło 10 czerwca będziemy mieli PAS 7, nie, to nie to wypuszczą jeszcze wcześniej. PAS 7, czy tak teraz niektórzy mają, będą mieli gdzieś koło 28. Mi się zdaje, że gdzieś końcem maja, między 20 a 30 maja wyjdzie nowy dowódca piechoty Openfieldu i garnizonu, więc ja bym tak to obstawiał. Naprawdę, bo oni, nie wiem czy się dobrze pamiętam, czy się nie mylę, to mi naprawdę poprawiajcie mnie w komentarzach, ale mi się zdaje, że oni właśnie tak, wiecie, nie wypuszczają na przykład jak KVK, teraz się pierwsze zapisy zaczęły, tam Heroic Anthem, Orlean i tak dalej, nie wypuszczają to na Z5 nowego dowódcę, tylko tak pomiędzy, właśnie to gdzieś tam przy tym PAS 6-7 się pojawia, więc jeżeli oni jeszcze w maju będą mieli PAS 7, no to mi się zdaje, że wtedy ten ByQ się pojawi, nie? Takie jest moje osobiste zdanie na ten temat. Dzięki wielkie, że wspieracie mnie, że przez cały czas się rozwijamy. Rozwijamy temat tego gry, czy tej gry, ogólnie coś tutaj w tej grze też dzieje. Zapraszam was na Bonfire, bo już mam naprawdę dużo ludzi. Boję się, że będzie więcej niż nakładałem. Jeżeli będzie więcej, no to będziemy kombinować. Zresztą rozmawiałem z właścicielem. Wczoraj mi nawet napisał, że słuchaj, mam już dla ciebie taki starter pack przygotowany, lub czy chcesz coś z nami wybrać, żebyśmy byli gotowi i tak dalej. Ja mówię, wiesz co, poczekaj, zbiorę ludzi, będę wiedział ile i dogadamy temat. Zresztą jego starter pack, już pierwsza propozycja mi się spodobała, więc naprawdę fajnie, że pamiętają, że w czerwcu przyjeżdżamy do nich, widać, że fajnie się to toczy, widzę wasze, jakby tak powiedzieć, zgłoszenia, że się zapisujecie, niektórzy czekają tam na informacje, czy będą mogli na 100% się wpisać, bo coś tam potrzebują, wiadomo, z pracy mieć informację, czy będą mogli być 28 czerwca u nas. Ja gdzieś do 20 maja chcę listę zamknąć, z tego względu, że ja mam gdzieś, potem chyba mamy walki pierwsze w KVK i nie chcę mi się na temat rekrutacji podczas KVK, czy rekrutacji Bonfire podczas KVK. Przypuszczam, że tak mnie coś trafi z tego, ale wstępnie chcę, wiecie, zamknąć ją w miarę szybko. Mogę tam, powiedzmy, nie wiem, jakieś 5-6 dni wydłużyć to, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje mieć tam troszeczkę więcej czasu na zastanowienie się, bo oddadzą mu odpowiedź w pracy. Ja to mogę, jakby tak powiedzieć, taki zrobić dłuższy czas oczekiwania. Lecz fajnie, chciałbym mieć to już pozamykane i czekać tylko potem na ten Bonfire. Chciałbym mieć już ogarnięte dla was też kwestie jedzonka, też kwestie lokalu, już na 100% zaliczkowane i tak dalej. No i też chciałbym mieć już wysłaną listę do Lilith, żeby przygotowali dla nas, jakby tak powiedzieć, te wszystkie gifty, no i też też żeby im opisać, jakie gifty na jakich giftach by nam najbardziej zależało, no i wiadomo, tak jak już wspominałem wcześniej, że fajnie było, żeby nam nie wysłali za dużo esek, chociaż z tego, co widziałem po ostatnich zgłoszeniach, to dużo dziewczyn będzie na spotkaniu i to jest coś fajnego, to pokazuje, ile dziewczyn gra w Rocka, bo w Warszawie chyba były 2, tego co pamiętam, a teraz naprawdę się dużo osób pozgłaszało, więc naprawdę fajna się ekipa tworzy i mi się zdaje, że ten Bonfire będzie niezły. Więc tyle na koniec filmiku na temat formacji, na temat tego, co wcześniej wam nagrałem z Bonfire, taki mały off-top. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie kanał. Do zobaczenia.